Cześć, dzisiaj zapraszam Was na recenzję ciekawej obudowy od marki Thermalright. Będzie to nowość, czyli obudowa A70. Ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko. Linki do oferty w opisie filmu. Obudowa Thermalright A70 to dość mocny powiew świeżości, jeśli chodzi o konstrukcję. Testowane przeze mnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dostępna jest w dwóch kolorach i kilku wersjach. Do testów otrzymałem pośrednią wersję, wycenioną obecnie na nieco ponad 500 zł. No i w tym momencie dobra wiadomość dla Was. Jeden z widzów zgarnie ode mnie tą obudowę po testach. Zasady konkursu macie rozpisane w opisie filmu, więc zachęcam do wzięcia udziału. Jest to spora i szeroka obudowa w formacie Full Tower. Waga to ponad 11 kg w tej wersji, a jej wymiary to 477 mm wysokości, niecałe 290 mm szerokości i 451 mm głębokości. Dwukomorowa konstrukcja pozwala zmieścić we wnętrzu naprawdę mocne podzespoły. Maksymalna długość karty graficznej to 420 mm. Nie było także problemu z chłodzeniem procesora. Zapas wynosi nieco ponad 168 mm. Miejsce na zasilacz to 200 mm. Główną komorę chronią aż 3 masywne panele z hartowanego szkła. Wszystkie możemy zdemontować. Główny panel otwieramy przy pomocy paska przymocowanego w lewym górnym rogu. Aby zdjąć mniejsze panele, trzeba odkręcić najpierw po dwie małe śrubki. W górnej części obudowy widzimy osłonę, którą też można zdemontować. Pod nią znajdziemy organizer kabli, a sama osłona ukrywa nam górną część płyty głównej. Co do płyt zmieścimy popularne formaty ATX, Micro ATX i Mini ITX. Główna komora zawiera wiele otworów i przepustów z gumowymi osłonkami. Na start otrzymujemy aż 5 wydajnych wentylatorów z efektami ARGB o średnicy 120 mm. Umieszczone są bardzo dobrze, ponieważ dolny zestaw 3 sztuk świetnie chłodzi kartę graficzną, a 2 wentylatory umieszczone z tyłu skutecznie odprowadzają całe ciepło z obudowy. Skutkowało to w testach bardzo dobrymi temperaturami, tak karty graficznej, jak i procesora, a możecie to teraz zaobserwować w materiale. Także kultura pracy jest tutaj wzorowa. Podczas niskiego obciążenia było to około 35 dB, a podczas dłuższego grania poziom hałasu wynosił około 36,5 dB, co daje nam świetny wynik. Szczerze mówiąc, nie było słychać szumu powietrza, a bardziej piszczące cewki karty graficznej. Odnośnie tego podzespołu, obudowa posiada praktyczny drobiazg, czyli element podtrzymujący ciężkie karty graficzne z możliwością regulacji wysokości. Do obudowy dołożyć możemy kolejne 3 wentylatory o średnicy 120 mm w dedykowanej wnęce na boku. Odnośnie chłodnic do zestawów chłodzenia cieczą na dole zmieścimy 120, 240 i 360 mm. Te same rozmiary zmieszczą się na boku obudowy. Z tyłu obudowy znajdziemy magnetycznie mocowany sterownik ARGB do wentylatorów zasilany złączem SATA. Wentylatory dodawane do zestawu połączone są w moduły i zasilanie w prosty sposób możemy odłączyć. Dzięki temu jest to bardzo praktyczne rozwiązanie. Panel sterowania zawiera gniazdo audio typu combo, port USB typu C, 2 porty USB 3.0 oraz na końcu duży prostokątny przycisk włącznika. Natomiast nie uświadczymy tutaj przycisku reset, ani tym bardziej dedykowanego przycisku do zarządzania efektami świetlnymi. Dlatego ja użyłem własnego kontrolera ARGB, a w tej chwili możecie zaobserwować efekty, na które pozwala akurat ten konkretny kontroler. Możecie również podpiąć kontroler z zestawu bezpośrednio do płyty głównej i w ten sposób zarządzać efektami. Od spodu obudowy duży filtr przeciwkurzowy, który mocuje się magnetycznie. Widzimy także poprowadzone przewody od front panelu. Z tyłu standardowo 7 portów rozszerzeń. Natomiast nie przewidziano montażu karty graficznej w pionie. Została do omówienia druga komora, która chroniona jest masywnym panelem z blachy, który został wyposażony w 2 przestrzenie wentylacyjne z siatki mesh. Chociaż moim zdaniem nie zaszkodziłyby tutaj także dodatkowe filtry przeciwkurzowe. Pod spodem miejsce na zasilacz, który montujemy bokiem. Jest także mnóstwo miejsca na porządkowanie okablowania. Poniżej specjalny element do montażu dysków, który możemy łatwo wyjąć. Możliwości montażu to 2 dyski 2,5 cala i 2 dyski 3,5 cala. Pomimo że obudowa posiada dużo szkła i teoretycznie mogłoby być w niej dość gorąco, to umiejscowienie wentylatorów na dole sprawia,
że powietrze jest skutecznie zasysane spod obudowy, gdzie znajdziemy duży prześwit, co pokazuje, że obudowa, przypominająca na pierwszy rzut oka bardziej akwarium, może być naprawdę przewiewna i bardziej cicha od obudów z frontem typu mesh. Ok, podsumowując, ciekawa obudowa, dość pojemna. Oczywiście jak każda konstrukcja ma swoje zalety, jak i pewne mankamenty. O wszystkich plusach i minusach usłyszeliście w dzisiejszym filmie. Natomiast moim zdaniem jest to naprawdę ciekawy produkt. Pamiętajcie, że dokładne ceny i promocje sprawdzicie klikając linki w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i za subskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.